Cześć, witajcie, jestem Kamil i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego nowego YouTube'owego projektu Dom za złotówkę. W projekcie tym relacjonuję Wam odcinek po odcinku, od podstaw, od zakupu działki, po zrobienie ogrodzenia, po złożenie dokumentacji urzędowej, aż po budowę domu właśnie z jednego z projektów rządowych za złotówkę. W poprzednim odcinku mogliście zobaczyć, jak zasypuję fundament, jak robię gruntowy wymiennik ciepła. Dzisiaj zabieram się za wykonanie płyty fundamentowej, więc jeżeli jesteście ciekawi, jak mi to wyszło, zostawcie łapkę w górę, bardzo mi to pomaga i oczywiście zapraszam do oglądania. No i witajcie moi drodzy, więc tak, mamy zagęszczony fundamencik. No i co? Jeżdżą sobie zagęszczarką, to jest zagęszczenie zagęszczeniem, ale to na pewno nie jest równe. Ja bym chciał tutaj mieć to wyrównane, dlatego że mój bloczek ma 24 cm, ten zalewowy. No i co? W projekcie budowlanym jest 20 cm, słuchajcie, izolacji styropianu, co ja uważam, że to jest no trochę szaleństwo, no bez przesady, no nie 20, nie będę dawał 20, ale 14-15 dam i to nie styropianu, a wełny, bo wełnę posiadam, więc 14 cm i chciałbym, jest, słuchajcie, płyta zaprojektowana jest w moim projekcie budowlanym płyta o grubości 15 cm. No, panie architekcie, no troszkę pan przeginasz w tym przypadku. No, kostka brukowa 8 położona na zwykłym piasku, już nawet bez podszywki cementowej, potem tiry jeżdżą. Chłopie, kuźwa, ty chcesz, żebym ja tu wylewał 15 cm chudziaka? No kto to będzie za to płacił? Poważnie, moi drodzy, tutaj czołgi nie będą jeździli. Ja tu z żoną i dzieckiem będę tylko chodził. Ludzie, gdzie 15 cm chudziaka jeszcze pod posadzką? Ja tutaj, słuchajcie, dam 8-7 cm chudziaka, więc ja sobie faktycznie zrobię tą izolację na gruncie, dlatego że ona będzie mi też odizolowywała od GWC. Dlatego że faktycznie jeżeli powietrze będzie mi przeszczerpnie wpadało i tutaj przez te GWC wychodziło, więc schładzało się tam na dole, różne rzeczy mogą się dziać, niepotrzebnie ta posadzka może się dodatkowo wychładzać właśnie przez ten przewiew powietrza. I odizolowanie posadzki jeszcze pod chudziakiem ma sens, tylko że no nie aż tak grube, moi drodzy. Ja dam tu wełnę 2x7, na to dam 7-8 cm chudziaka i w projekcie, jak nie wiem czy widzieliście, jest tam 4 cm potem znowu styropianu, no i ze 4 cm potem wylewki tam z miksokreta. Tylko że no tutaj też, panie architekcie, no niech pan mi powie, jak ja w 4 cm mogę się pobawić, puszczać jakieś rurki i tak dalej. Tam ledwo jakaś podłogówka się zmieści, a co dopiero mówisz, jakbym chciał jakąś rurę 50 kanalizacyjną czy coś. No panie, no wydziwiasz pan troszeczkę w tym projekcie, jak cię mogę. Moi drodzy, ja dam 8-9 chudziaka i normalnie, tradycyjnie 10 cm potem ocieplenia pod wylewkę z miksokreta. Po w 10 cm, czy to pod prysznic, czy coś, zawsze tą 50 rureczkę można sobie tam powyginać, pokombinować, porobić, no i to ma sens. No. Takie przerost, znowu, widzicie, znowu to jest jakiś przerost treści nad formą. Moi drodzy, tak jak wspomniałem, mam tu 24 cm, czyli co? 14 niech będzie ta wełna, do 10 maksymalnie, ale to już tak maksymalnie, jak się źle zleje, niech będzie ten mój chudziak, więc jak wyjdę na 0, będzie spoko. A tymczasem, tak jak powiedziałem, żeby móc idealnie to położyć, żeby nie mieć górek, dołek, bo na razie są, muszę sobie to po prostu poświęcić z godzinkę, dwie i to zrównać. No, żeby te moje równanie też miało jakieś ręce i nogi, a nie było tylko spod zwykłych grabek, przywiozą sobie, słuchajcie, 2 zwykłe profile do gipskartonu. No i co z tymi profilami zrobię? On nie jest, może nie będzie jakiś tam idealny, ale jest to świetne rozwiązanie, bo 2 4-metrowe wystarczy, że rozsunę. No i sobie rozsuwam do szerokości mojego fundamentu. Tyle jeszcze. No i gra orkiestra, zobaczcie, nie?
No a ten środek sobie wystarczy, że sobie taśmą skleję i mniej więcej będę miał już, oczywiście mniej więcej, bo ten profil nie zrobi mi jakiejś magicznie idealnej tej linii, ale żeby móc zagrabiać i sobie szpadelkiem ziemię podbierać, w zupełności mi to wystarczy. Ok, mogę sobie go nawet na płask położyć i będzie lepiej. No i teraz szurając sobie ten profil, będę zaraz sobie grabkami te górki, dołki niwelował. Dobra, powiem wam szczerze, przyznam szczerze, że tu mam bardzo dużo kamieni i tak kładąc sobie ten stelaż nie jest to do końca takie fajne jak myślałem. Na piasku by to się lepiej spisało, więc co, no wziąłem sobie, słuchajcie, łatę, no i tradycyjnie łatą ściągam nadmiar piasku, wyrzucam sobie na zewnątrz fundamentu. No i muszę niestety się przemęczyć na kolanach, cały ten fundament przelecieć, robiąc to łatą. No tutaj jakbym miał piasek, to gdybym kamieni po prostu nie miał, co tu dużo mówić, gdybym kamieni nie miał, tak to każdy kamyk podnosi mi zaraz ten stelaż i robi się trochę lipa. Przelecę sobie po prostu tą łatą i będzie najlepiej. No i dobra, mam już mój piasek wyrównany. Wygląda fantastycznie. Wiem, że już jest równy i wypoziomowany pod łatę. Oczywiście moglibyście powiedzieć, że jest to bez sensu robota. Faktycznie troszeczkę bez sensu, bo zajęła mi wczoraj całe popołudnie. Ale gdybym nie robił tego GWC tutaj i nie chciał ocieplać już płyty fundamentowej, tak, płyty fundamentowej, bo wiele ludzi w komentarzach czepia się mnie, że ja mówię płyta fundamentowa, a dla nich płyta fundamentowa to taki rodzaj fundamentu. Nie, to jest płyta, tu będzie płyta fundamentowa, a wy mówicie o fundamencie płytowym, a to jest różnica. Więc ja bym chciał już, ja chcę mieć już ocieplenie pod płytą fundamentową, więc żebym był 100% pewny, dla swojej satysfakcji nawet, że idealnie równo mam rozłożoną izolację, idealnie równo również mam wylany beton, że idealnie równo w płaszczyźnie będzie to osiadało, postanowiłem właśnie wyrównać to tą łatą. Dobra, czas zajrzeć sobie w papiery, bo takich rzeczy się z głowy już nie wyciąga. Teraz mam tutaj, moi drodzy, pokazany schemat kanalizacji, jak to w projekcie jest przewidziane. Mam nadzieję, że go wydrukowałem. A to jest ten, sorry. Więc co, moi drodzy, w tym pomieszczeniu, czyli tam w rogu, gdzie mamy te kable, to wszystko, w tym pomieszczeniu jest przewidziane jakiś tam syfon pralkowy, więc potrzebujemy na pewno odpływ wody od praleczki. Fajny pomysł, że praleczka tu będzie. Tu mamy pomieszczenie z kibelkiem i z prysznicem, natomiast przyłącze do prysznica ja zrobię, zostawię w ziemi, ale fizycznie wiem, już ustaliłem to z gospodynią tego mojego domu, że tutaj tego prysznica nie będzie. Może jeszcze istnieje opcja, że po prostu zrobimy tutaj takie szafki i tu będzie ta umywalka. Więc lepiej, żeby te przyłącze od prysznica było, bo jeżeli tej umywalki tutaj nie będzie, to podłączymy sobie umywaleczkę do przyłącza prysznicowego. I lecimy dalej, mamy jeszcze w kuchni. I w kuchni to wiadomo, to będzie zlew, zmywarka i tak dalej, więc wystarczy tutaj jedno przyłącze. Teraz tak, mamy tu wszystko na FI 160. No powiem szczerze, o ile do szamba się wszystko zgodzę, no ale tutaj no trochę byłoby szaleństwo dawać te 160. Ja tu polecę sobie oczywiście od tego pionu kanalizacyjnego, bo tutaj będzie pion na piętro, polecę sobie tutaj już 110. 110 światli ludzie, ale wiem, że tak jak niektórzy nawet dają na takie odległości 50, no to jest samobójstwo. Ja się też o tym przekonałem, bo zmywarka mi 50 zapchała. 110 potrafi zapchać. Ja nie mówię oczywiście, że nie, bo zaraz wiem, że będziecie pisać. Zgadzam się z tym, ale 110 w razie czego będzie mi łatwiej za parę lat przepchać niż na pewno 50 czy 75.
ale 160 na pewno nie dam, bo to dla mnie już po prostu jest za dużo. Więc szukam sobie w tym momencie, gdzie mam ten mój otworek. Pamiętacie tą rurę, co tutaj dawałem? Muszę sobie ją odkopać, zajrzę sobie w zdjęcia, bo mam porobione. No i muszę ze spadkiem 2%, tu wszędzie jest 2% spadku. Zobaczymy, jak to będzie w piasku wychodzić, bo spadek lepiej dać nawet czasami większy. Niech to sobie leci, jak to się mówi, niech się główienko rozpędzi, niż te 2%. No ale co, pierw wykopię, będziemy mogli mniej więcej się rozeznać, jak to wygląda. No dobra, za wiele się nie musiałem natrudzić, by to znaleźć. Było zaraz pod warstewką piasku, czyli tak jak miało być. Mogę sobie folię wyciąć, którą zabezpieczyłem sobie tą dziurkę. No i co? Biorę sobie, słuchajcie, rury i na sucho rozkładam, mierzę tak, żeby wszystko mi pasowało. Czyli mniej więcej tutaj ma być ten syfon od pralki. Tu będzie ta praleczka, punkt numer 1. Drugi, muszę znaleźć, gdzie będzie ścianka, więc tutaj będzie pion, który pójdzie sobie do góry. No i przy samym jeszcze fundamencie pójdzie sobie rura na zlew i zmywarkę. I oczywiście, tak jak mówiłem, na ten prysznic będzie wystawka na odpływ prysznicowy, ewentualną umywaleczkę. No dobra, chwilę mi się z tym zeszło, więc żeby was nie zanudzać, nie nagrywałem wam szczegółów, bo to ustawiania. Więc tak, mamy spadeczek tutaj 2-3% na rurze 3-metrowej. Tutaj mam tą końcówkę, pierwszą i drugą, po metrze. To jest z tych rur, co zakupiłem od tego pana. No i co, wchodzę w tym momencie do tego mojego pomieszczenia, takiego gospodarczego, ala kotłowni. No i co, tak jak mówiłem, tutaj tej umywalki nie będzie, ale będzie ta pralka i ona mi się tutaj zgadza. Więc słuchajcie, jeżeli ja mam 24 cm fundament i ja będę robił też z bloczka 24 cm, od razu mogę sobie przyjąć, że to jest szerokość mojej ściany, więc to mi ułatwia. Więc co ja tu zrobiłem? Oczywiście ze 160 trójnik redukcyjny już tylko na 110, poszedł z kolankiem. No już tu mogę sobie pozwolić szare i co, od razu wpuściłem, słuchajcie, w mur 50 i 50 sobie wystaje 2-3 cm na wierzch. Moi drodzy, ja tutaj będę układał wełnę, będzie beton wylany prawie że na równo. No chciałbym, żeby na równo, nie wiem czy starczy, zobaczymy. 5 metrów znowu zamawiam, zobaczymy co z tego wyjdzie. Jak zbraknie tam 1-2 cm, trudno, nic się nie stanie, będę potem kolejną izolacją przed posadzką końcową kombinował. Natomiast w tym przypadku, zobaczcie, od razu sobie tutaj w fundamencie się wkułem i zostawiam sobie kielich z łączkę tutaj, dlatego że jak mi dojdzie jeszcze jedno ocieplenie, dojdzie posadzka, ja jestem zwolennikiem nie wystawiania rury poza posadzkę, bo potem jak przyjdzie coś przerabiać, no to wyjmujemy rurę i nie mamy się po prostu gdzie połączyć, więc ja wolę mieć w warstwie ocieplenia nad chudziakiem mieć jeden kielich, żeby zawsze móc tą rurę wyjąć, wykuć się, nawet jakby przyszło jakieś przeróbki, zawsze można w tym dole coś zrobić. Więc ja wszystkie kielichy wystawiam 2-3 cm i dopiero coś tam dalej robię. Ale ponieważ i tak wiem, że wszystko będzie w ścianie, więc od razu łatwiej było mi to zrobić w fundamencie. Więc co, tutaj mam już od razu skręt, tutaj jest rzeźba, wiem, możecie się śmiać, bo mogłem od razu zrobić tutaj sobie trójniczek i mieć to samo. Natomiast miałem tutaj taki trójnik, słuchajcie, ten krzywy i chciałem go po prostu zastosować. I co, tutaj mamy pomieszczenie 140 cm, ja daję, że 12 cm jeszcze przyjdzie mi ścianka działowa,
więc 152 na 153 jest ustawiony trójnik do pionu. Trójnik pójdzie w górę, na piętro, do łazienki na piętro. Zaraz wiem, że powiecie, że pod kątem prostym jest. Tak, inaczej nie mogłem tego zrobić. Natomiast jak widzicie, tu będzie łazienka i w tym miejscu powinien być kibelek. Nie robię tutaj trójnika, dlatego że już też na wielu budowach widziałem, że jak wystawiają tutaj trójniki w tym miejscu, gdzie ma być kibelek, no to potem już na etapie wykańczania łazienki już za bardzo nie ma takiej opcji za wielego przesunięcia. Więc ja sobie po prostu tutaj, słuchajcie, jak już wrócę jeszcze raz, widzicie, jest kielich wystawiony 2-3 cm ponad płytę fundamentową, będzie ocieplenie 10 i miksokret pewnie jeszcze z 5, więc tu będę miał mniej więcej posadzkę. Więc w tym miejscu zrobię sobie trójniczek i kibelek puszczę sobie, słuchajcie, pod kątem w bok, nie w ziemię, a w bok. Będzie mi łatwiej, jeżeli przyjdzie mi z tamtej strony łazienki kibelek przestawiać, to będzie mi łatwiej po prostu to robić, niż miałbym już to w ziemi. Natomiast jeszcze na tym zrobię jeden trójniczek, bo wiem, że powiecie, że jest pod kątem prostym, że jak nawet główienko będzie z góry spadało i coś może się wydarzyć, że tutaj zatory będą. Zdaję sobie sprawę, więc tutaj zrobię sobie jeszcze trójnik rewizyjny, żeby mógł zawsze do tego mieć dostęp, czyli taki trójnik z taką zaślepką i tak dalej. Ta rura, tak jak powiedziałem, umywalka, najprawdopodobniej tu będzie szafka z umywalką, więc wystawiłem ją prawie że do końca ściany łazienkowej i również zobaczcie, jest to wystawione tak 2 cm. Ja to jeszcze przed wylaniem betonu zaleję, zasłonię sobie foliami i tak dalej. Też już tutaj jest to na 110. Więc do tego, jeżeli zrobię umywalkę, no to się ze ściany podłączę umywalką. Jeżeli faktycznie wróci temat prysznica, no to ten prysznic będzie. Dalej miałem 160, więc poleciałem 160, już tutaj idzie redukcja i to idzie tylko i wyłącznie do zlewu, do kuchni, ta 50. Ta sama sytuacja co tam w kotłowni, więc w kuchni też chciałem, żeby już ona była w ścianie. Jak będę murował, to już od razu wytnę i będę miał wszystko gotowe. Nie będę musiał się bawić na etapie słuchajcie, wykończenia, a poza tym uważam, że tak będzie lepiej. Gdyby coś przyszło mi tu zmienić, ja po prostu wykuwam się z posadzką, wykuwam się z ociepleniem, wykuwam się z chudziakiem i jestem z powrotem na 110. Tak to, moi drodzy, wygląda sobie u mnie. Ja w tym momencie znowu biorę poziomkę, zasypuję, ugniatam, no i co? I pojadę po wełnę, którą będę tutaj wykładał, ale jak będę ładował wełnę na samochód, to Wam o wełnie jeszcze parę słów powiem. No i tak to finalnie u mnie wygląda na koniec dnia. Widać ewidentnie teraz ładnie spadki, jak to wygląda, więc jest fajnie. Dostałem telefon, że jutro będzie gruszka, więc fajnie, że się z tym wyrobiłem i to zrobiłem dzisiaj. Jutro rano rozłożę tylko ocieplenie i niech przyjeżdża, zalewa. No i witajcie moi drodzy w dniu 0, czyli w dniu, w którym będę zalewał płytę. Dzisiaj przyjedzie grucha, a ja tymczasem przywiozłem sobie towar na wyłożenie tego mojego fundamentu. Jest to wełna, tak jak Wam mówiłem, wełna twarda, wełna skalna. No i co? Zaczynam ją rozpakowywać. Co tu można by na tym etapie powiedzieć? Co to jest za wełna i dlaczego wełna? Moi drodzy, głównym powodem, dla którego wybrałem wełnę, jest przede wszystkim jej cena. Jeżeli wejdziecie w portale ogłoszeniowe, w całej Polsce jest kupę ogłoszeń, w której sprzedają tą wełnę, dlatego że teraz jest taka troszeczkę, może nie moda, ale wymagania naszej unijnej, wspaniałej polityki, że wszystkie te hale
typu Ikea, markiety i w ogóle, jak ja to zwę żartobliwie, mają obowiązek termomodernizacji swoich dachów, więc wymieniają wszystko na płyty PIR, dlatego że mają lepszą izolacyjność, no i pozbywają się tej wełny. Tą wełnę można kupić w internecie za grosze, chyba w każdym województwie. Ja zapłaciłem za to 100 zł za metr sześcienny, kiedy styropian to jest wydatek około 350, chyba tam 400. Ja zapłaciłem 100. Nie oszukujmy się, wełna delikatnie, nie jest to dużo, ale jednak delikatnie jest słabsza od styropianu, więc no, styropian mógłby tutaj być. Natomiast uprzedzę w tym momencie Wasze wszystkie pytania, Wasze wszystkie wątpliwości, czy ta wełna zgnije, czy jest nasiąkliwa i tak dalej. Zacznijmy od tego, że ani styropian, ani wełna nie jest materiałem nasiąkliwym. Tak, nie jest materiałem nasiąkliwym, dlatego że pisaliście w komentarzach, że i wełna, i styropian nasiąka. Słuchajcie, nie jest materiałem nasiąkliwym w środowisku wilgotnym, czyli w takim środowisku jak ta ziemia i na przykład elewacja budynku. Kompletnie nie jest nasiąkliwym. Styropian, z racji tego, że jest to spieniony polistyren, wiadomo, on nie nasiąknie. Wełna jest hydrofobizowana, więc też jest odporna na nasiąkanie. Natomiast w środowisku, słuchajcie, mokrym, bo środowisko mokre to jest takie środowisko, nie takie wilgotne jak to, bądź ta wilgoć, którą widzicie tutaj z tej mgły. Środowisko mokre to jest czysta woda. Jeżeli faktycznie rzucimy czy tą wełnę, czy ten styropian, to w wodzie, tak, przez jakiś okres czasu może nastąpić sytuacja, w której ten materiał nasiąknie. Prawda jest taka, że poza szkłem nie znam żadnego materiału, który by na miesiąc zatopiony w wodzie nie nasiąknął. No tak, chyba wszystko w naszej naturze nasiąknie, jeżeli jest w środowisku mokrym. Tak więc czy zatopimy tą wełnę, czy styropian, pod względem naporu, nie ciśnienia wody, ale naporu wody. Woda jest taką substancją, która wszędzie się wedrze i wszystko zwilży. Wiadomo, te kulki styropianu, one lekko nabiorą wody i tak samo wełna w naturalny sposób pod naporem wody dostanie się woda do tej wełny, może inaczej. Teraz tak, jeżeli chodzi o to, czy jeżeli wyłożę wełnę, czy to mi nie siądzie, czy ona się nie splaszczy i tak dalej. Tak samo jak styropian. Styropian z racji tego, że jest spieniony, plastik, polistyren i tak dalej, ma swoją wytrzymałość, lekko się ugnie. Tak samo wełna. Wełna zawdzięcza swoją wytrzymałość tym, że włókna są złożone nieregularnie i jest zagęszczona, jest prasowana, wobec czego nie ma w niej powietrza, więc nie ma co, jak to się mówi, pęknąć jak balon, żeby w to miejsce materiał się zgiął. Więc ona również pod swoim ciężarem nie usiądzie. No i co? I skoro wiemy, że ani styropian, ani wełna nie jest nasiąkliwa w warunkach wilgotnych, mógłbym to położyć bezpośrednio, ale no wiadomo, dla własnej jakiejś tam widzimisię, może tak powiem, nie chciałbym, żeby to leżało oczywiście bezpośrednio na gruncie, wobec czego położę zwykłą, najzwyklejszą folię żółtą. Tu mam jeszcze inne rzeczy. Położę sobie zwykłą folię, którą znacie, w wykończeniówce i na niej zaczynam rozkładać swoją wełnę. Mam cały samochód, mam nadzieję, że mi jej starczy. No i co, Kamilu, do dzieła. No i dobrze, wygląda, słuchajcie, finalnie to tak. Nie męczyłem was nagrywając, bo to trzeba było i tu podrurki ładnie poukładać, więc jedną, drugą, więc jest ogólnie spoko. Jestem bardzo z tego powodu zadowolony, że zdążyłem. Jeżeli chodzi o towar,
na styk. Wierzcie, zobaczcie, zostały tylko 4 płyty. Więc nie wiem, co bym zrobił, jakby zbrakło. Musiałbym pewnie styropianem to jeszcze klepać. No i co, moi drodzy, rozkładam czarną folię. Gdzieś tu ją przytargałem. I co, wrzucę parę kamyków, tych malutkich, żeby folii mi wiaterek nie poderwał do góry. No i będę czekał na gruszkę, żeby to zalać. No i folia rozłożona, białą taśmą zalepiłem sobie otwory moich rur kanalizacyjnych. Białą, żebym widział po prostu w betonie, gdzie one są, bo to z czarną to różnie to jest. Folią też nie zaklejam, bo folia też może się pozlepiać z tą. Nie ma sensu. Raz tą, jest bardzo porządnie, jest zalepione. No i co? Troszeczkę biorę się za sprzątanie tego całego pobojowiska. Z tych rur, co wycinałem, co mi pozostawało. No i czekam na przyjazd pompogróżki. No dobra, gruszka przyjechała, a ja muszę się owdziać w buciki. Może takie wystarczą z Biedry. No i dobra, gotowy. Aha. Na jakieś tam uprawy, ta czy co? A. No to ta, no to trzeba. To faktycznie. Moja piłeczka. O, zrzucę tam. No i dobra. No i o to mi chodzi. To jest tylko chudziak. Chudziak B25. To taki fajny chudziak, nie? Taska to jest chudziak. A jak widzieliście, takie dwie deseczki sobie skręciłem. Specjalnie zamówiłem B25 beton i kazałem dolać mnóstwo wody, żeby było rzadkie. Dlatego, że B25 straci trochę na swoich właściwościach. No ale zobaczcie, jak w prosty sposób samemu mogę sobie takimi oto ruchami wyrównać tą płytę. Pięknie idzie.
No dobra moi drodzy, płyta wylana, kilka dni musi sobie teraz postać, żeby jakąś tam wstępną twardość sobie nabrała, żeby można było przywieźć i postawić na niej materiał, z którego będę budował ten oto dom. Moi drodzy, specjalnie, tak jak wam powiedziałem, zamówiłem sobie beton B25, poprosiłem o maksymalne jego rozrzadzenie, żeby mógł sam wyrównać bez noszenia, bez dźwigania tego wszystkiego. Słuchajcie, na taką płytę wystarczy B10 beton, B15 to jest rarytas. To jest, słuchajcie, tylko i wyłącznie chudziak, to nie jest końcowa posadzka, tylko chudziak, a ja zafajdoliłem B25, więc osłabiłem go wodą. No ale mam zrobioną płytę w bardzo prosty sposób. W 5 minut przejechałem sobie moją deseczką i ją wyrównałem. Moi drodzy, to koniec na dzisiaj. Parę dni będzie przerwy. No i co? Zapraszam już tylko na podsumowanie odcinka. No i witajcie w podsumowaniu, moi drodzy. Dzisiejszy odcinek to koniec prac fundamentowych, koniec prac ziemnych, koniec wszystkiego, jeżeli chodzi o podstawę budynku. Teraz będą tylko i wyłącznie prace murarskie, będę wznosił go do góry. Tak więc cały projekt od samego początku, od zakupu działki, przez formalności, przez biurokrację, przez projekty, przez ogrodzenie, przez kontener i wylanie całego fundamentu, to kwota z poprzedniego odcinka, która wynosiła następująco. Słuchajcie, w tym odcinku doszła mi wełna. Wełny kupiłem 4 metry sześcienne, zapłaciłem za nią 400. Do tego muszę doliczyć 100 za paliwo, ale powiedziałem, tematy, jeżeli chodzi związane z paliwem, nie wliczam do tego projektu. Tak więc tutaj mam wełnę. Kolejnym moim kosztem była folia. Folię żółtą, którą widzieliście, miałem z jakiejś tam budowy. Ona nie jest droga, nawet nie wiem ile teraz kosztuje. W żółtej w ogóle nie będę liczył. Gdybym nie miał żółtej, wiecie jakiej folii bym zastosował? Zwykłą, grubą, malarską. Kupiłbym sobie 2-3 torebki malarskiej folii, to rozłożył. Ta folia między gruntem a wełną ma być, bo ma być. Nie mam konkretnego jakiegoś tam widzi się na tą folię. Wiem, że z samą wełną nic by się nie stało. Natomiast folia już gruba, którą położyłem już przed samą wylewką chudziaka, kosztowała mnie 120 zł. Ta folia poniekąd była dla mnie konieczna z 2 powodów. Nie chciałem, żeby od razu w wełnę poszło mleczko betonowe. Właśnie, to jest środowisko mokre, o czym wspominałem w odcinku. Taka woda z tego betonu na pewno zawilgociłaby tą wełnę. Wobec czego, jak widzieliście, wyłożyłem ją ładnie na fundamenty, zrobiłem z tego taki alaistny basen. No i ta woda z tego betonu, ona jeszcze sobie tam zostanie. Pogodę mamy jaką mamy, w końcu mamy listopad, więc myślę, że za 3 dni spokojnie na tą płytę nawet nie będę wchodził. Dużo tej wody jest, na tym mi zależało, tak jak powiedziałem. B10, B15 to jest maksimum, co powinno być zrobione w chudziaka. Ja sobie wrzuciłem B25. Koszt betonu tutaj w końcu miałem zamówić 5 metrów. Na szczęście zamówiłem 6 metrów, bo kiedy ułożyłem wełnę, coś mi tu nie pasowało za bardzo, tu troszeczkę mniej, tu więcej. Najprawdopodobniej też nie do końca wyrównałem tą ziemię. Moje wyliczenia były na 5,5 metra, mówię, centymetr będzie niżej, ale z drugiej strony doszedłem do wniosku, że po co ten centymetr mam niżej, bo jak będę robił ścianki działowe, które będę licował ze ścianami zewnętrznymi, ten centymetr będę musiał wtedy podnieść, więc wolałem domówić. Zamówiłem 6 metrów, za które zapłaciłem 2800 zł. Tak więc kwota z dzisiejszego odcinka, zamykam się właśnie w tej sumie. No i co, moi drodzy, teraz będzie kilka dni przerwy, muszę poczekać, żeby ta płyta troszeczkę sobie nabrała właściwości użytkowych. Też mam parę rzeczy do załatwienia, więc być może przez najbliższy tydzień nawet nic nie zobaczycie na moim YouTubie. Wielkie serdeczne dzięki za obejrzenie tego odcinka. Dzisiaj puściłem Wam dodatkowy odcinek mówiący na temat tego, jak ja podchodzę do pewnych zagadnień budowlanych. Pewnie go już tam widzieliście albo zaraz zobaczycie, więc dzisiaj macie 2 odcinki. Jeszcze raz serdecznie dziękuję Wam wszystkim za łapki, za komentarze. No i co, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia do kolejnego odcinka. Cześć!